Jeden z największych polskich kanałów kojarzonych z Red Pillem, Musisz wiedzieć, uraczył nas ostatnio audycją o miłości, skupiając się w dużej mierze na najwyższej formie miłości, miłości bezwarunkowej, agape. Agape. Miłość bezgraniczna i bezwarunkowa. To najwyższy rodzaj miłości. Ma wymiar duchowy i wymaga wzniesienia się na wyżyny swojego człowieczeństwa oraz rozwinięcia świadomości. Podobno ten rodzaj miłości jest dostępny tylko dla nielicznych. Według opisu wymaga umiejętności kochania, a ja bym powiedział bycia, bez stawiania dodatkowych warunków. Po prostu bycia. Co jest niezmiernie trudne, ponieważ trzeba pozbyć się przywiązań, nawyków, a nawet w pewnym sensie osobowości. Ego. To dlatego Antony de Mello w swojej książce Przebudzenie zawarł cytat: niczego się nie wyrzekaj, do niczego się nie przyzwyczajaj. To zdanie nie zostało przez niego wypowiedziane przypadkowo i kryje się tam wielka mądrość, a nawet właśnie miłość. Chociaż nie każdy jest na to gotowy. Nie czuję się zaskoczony, gdyż intencje podróży do wnętrza, poznania siebie, praktyka vipassany jasno u autora tego kanału pokazywała ten kierunek. Cieszę się, że taki bodziec z tak popularnego źródła się pojawił, a i pozytywny odbiór w komentarzach napawa optymizmem. Stoi to w kontrze do treści ocierających się o mizoginię i obwiniających kobiety o to, że dudka nie wzięli na mundial. Dzisiaj chciałbym trochę ten wątek poruszyć i podzielić się perspektywą, że koncepcja miłości bezwarunkowej to nadal tylko koncepcja i w praktyce jest to o wiele prostsze i bardziej osiągalne niż mogłoby się wydawać. Pamiętajmy, że to tylko moja perspektywa, zbudowana z moich genów i moich doświadczeń. Każdy może mieć i de facto nieuchronnie ma inną perspektywę. Przypomnienie tego truizmu jest wręcz fundamentem miłości bezwarunkowej, jeżeli w ogóle coś takiego istnieje. Czy istnieje, to już kwestia założeń, a więc i trochę warunków do spełnienia. Kwestia słów i definicji. Semantyka semantyką, chodzi o poczucie, że jest w chuj w porządku, pełna akceptacja i po prostu życzysz innemu człowiekowi dobrze. I chociaż chciałbyś tego tak mocno, to nie możesz sam tego dotknąć. O ile jest to kojarzone z praktykami medytacyjno-kontemplacyjnymi, wzbogacanymi środkami psychodelicznymi i o ile transparentnie przyznaję, że właśnie w takich warunkach doświadczyłem największej ilości takich doznań, bardzo trudnych do nazwania, ale pełnych wzruszenia, poczucia wyzwolenia, głębokiego spokoju, a zarazem życzliwości i zrozumienia wobec wszystkich ludzi, o tyle w praktyce na co dzień sprowadza się to do bardzo prostej perspektywy patrzenia. Intensywność doznań tzw. miłości bezwarunkowej i rozkoszowania się tym głębokim spokojem i akceptacją może mocno zależeć od tego, jak bardzo dany człowiek cierpiał dotychczas, jak bardzo nie akceptował rzeczywistości, jak bardzo z nią walczył, jak bardzo był straumowany i wybrakowany z miłości. Zależy to też od wielu cech i zdolności. Dla jednego 50 lat w jakimś ultraklasztorze buddyjskim, lekcje od Johna Kabat-Zina, Franka Younga i Łukasza Stanisławowskiego oraz silne, dożylne dawki ayahuaski, grzybów i twaroga chudego na nic się zdadzą. Dla tego jednego nic nie pomoże. Nawet jakby rywal Pudziana był zdyskwalifikowany w kulach, dla tego jednego człowieka wkurwianie się na innych, porównywanie i zawiść będą lepszą ofertą niż miłość bezwarunkowa. Dla drugiego to wszystko będzie niezbędne. Dla trzeciego nie będzie to konieczne, bo miłości nauczą go rodzice. Co do czwartego, jego historii nie pisałem. Napisałem jedynie definicję. Chodzi o to, że nawet w nieidealnym świecie masz mapę powrotu do bazy. Wracasz do tak zwanego siebie i jest w chuj w porządku. Pełna akceptacja i po prostu życzysz innemu człowiekowi dobrze. Co to znaczy dobrze, to już jest inny temat. Chodzi o ten błogi stan, w którym po prostu życzysz dobrze i po prostu jesteś. Bez zbędnych awersji do nieidealnego stanu rzeczy w danym momencie. Nie irytujesz się, nie złościsz i przede wszystkim chyba nie czujesz, że należy ci się cokolwiek od kogokolwiek. To jest pułapka numer 1 w relacjach damsko-męskich i nie tylko. Jak to nie tylko? Przez nieuważność i wachlarz intensywnych odczuć może nam się w pewnym momencie pomylić, że od mojego partnera może mi się cokolwiek należeć. I nie tylko od partnera. Denerwuje cię ignorancja, roszczeniowość czy cokolwiek innego u innych? Weźmy pozornie trudny przypadek. Przestępca seksualny, skazany za najgorsze, co może być. Gdybyś urodził się z tymi kartami, co on, przeżył to, co on, grałbyś tak, jak on. Współczuję takim ludziom ich żądzy wyrządzania krzywdy innym.
Życzę im dobrze, żeby nie czuli takich rządz lub żeby nauczyli się nimi zarządzać. Bynajmniej nie powstrzymuje mnie to przed tym, aby chronić swoje najbliższe otoczenie wszelkimi dostępnymi metodami. Weźmy jeszcze trudniejszy przypadek. Teściowa wtrąca ci się do wychowywania dzieci? Uczysz dzieci zdrowego odżywiania, w twoim domu nie ma słodyczy, a ona pomimo waszych próśb znowu przyniosła te grześki w czekoladzie. I cię kurwica bierze. Ale spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Po co te nerwy? Ona chce dobrze. Tak się nauczyła i tak wierzy, że jest dobrze. Warto docenić intencje, zaakceptować i pokochać ją taką, jaka jest. A energię zaoszczędzoną ze złości można wykorzystać na przykład na rozmowę z partnerem, jak wspólnie to zaadresować. Na ograniczenie teściowej dostępu do waszych pociech, dopóki nie zacznie szanować waszych decyzji i granic. Na rodzicielskie uprowadzenie pociech na Filipiny, albo nie wiem, Do Brazylii. chyba oczywiście z miłością, uważnością i szacunkiem, a nie z obrażaniem się, że ktoś postępuje inaczej niż oczekujesz. Bo do tego się to sprowadza. Do oczekiwań. Do oczekiwań, że inni ludzie będą mieli perspektywę, myśli i odczucia kompatybilne z twoimi. Ktoś myśli, czuje i pragnie innych rzeczy niż ty. Dlaczego jest to dla ciebie problemem? Najważniejszym, a może po prostu jedynym problemem jest to, że jest to dla ciebie problemem. Może problemy nie istnieją? Mówiłem w filmiku pod tytułem Problemy nie istnieją. Link w opisie. Jeżeli uhonorujemy perspektywę drugiego człowieka, oczywistym będzie, że ten człowiek myśli i czuje to, czego nauczył się w takiej sytuacji czuć i myśleć. Just like you, man. Just like me. Sorry for my bad English. Tak jak ty, tak jak ja. Jeżeli ktoś na ciebie krzyczy, okazując tak zwany disrespect, próbuje cię poniżyć, to jest jego, jej perspektywa. Nauczył się tak myśleć i czuć. Być może z powodu traum, strachu, niskiego poczucia własnej wartości, a być może z powodu tysiąca innych rzeczy, do których już nie dojdziemy, więc możemy umorzyć to śledztwo. To bynajmniej nie oznacza, że kochając, rozumiejąc i akceptując takich ludzi, mamy sobie dawać wchodzić na głowę. Nic z tych rzeczy. Pułapka numer 2 to myśl, że jak kogoś kocham, to nie mam wyznaczać granic. Wręcz przeciwnie. Zależy mi na naszej relacji, więc zależy mi, żeby obu stronom było dobrze. Jeżeli na mnie krzyczysz, to jest mi przykro. Nadal ci dobrze życzę, ale nie widzę siebie w takiej relacji. Albo wspólnie zacznijmy pracować nad tym, albo zakończmy taką relację. Z miłością, uważnością i szacunkiem, kurwa, oczywiście. Nie irytujmy się, nie gniewajmy się, nie bądźmy krnąbrni ani źli dla siebie. Akceptujmy się, komunikujmy się, kochajmy się, wyznaczajmy granice i napierdalajmy przysiady, martwe ciągi i ćwiczenia, które wymagają koordynacji ruchowej i utrzymania równowagi.